Witam Was wszystkich, drodzy widzowie. Dzisiaj porównamy sobie Osoma L1 z Osomem L2. Oba sprzęty dostałem od sklepu Geekbuying Polska i nie mieli wpływu na moją opinię. I oczywiście możecie je kupić z kodem Mementory6, wtedy macie 6% zniżki. Specyfikacja tych hulajnóg tak naprawdę jest identyczna. Bardziej tutaj są różnice kosmetyczne i w samej konstrukcji, co Wam zaraz pokażę. Największa różnica jest w podestach i ich wykonaniu. L1 widać, że jest o wiele tutaj taniej. Mamy porównanie Osoma L2, tak ona się prezentuje. Moim zdaniem ciut lepiej, aczkolwiek w Osomie L1 te żółte akcenty mnie urzekły. Osom L1, taka lampka, takie oświetlenie, ciut moim zdaniem nawet lepsze niż w L2. Do tego błotnik trochę jak w Dualtronie Raptorze oraz inne opony. W Osomie L2 oświetlenie mamy w błotniku. Ciekawie to wygląda, ale nie wiem, czy to jest rzeczywiście tak praktyczne. Następna różnica i taka najbardziej sensowna do płaty, to w Osomie L1 mamy jeden port ładowania, a w L2 mamy dwa porty ładowania. Jak często używacie hulajnogi, to myślę, że to jest coś warte dopłacenia. W Osomie L2 mamy ten wahacz taki bardziej delikatny, z innego stopu, a w Osomie L1 ten wahacz mamy trochę jak w Kukirinie G4, G2, toporniejszy. Jest moim zdaniem nawet fajniejszy pod względem wyglądu. Warto wspomnieć, w Osomie L1 ekran jest teraz poprawiony. Nie mamy niestety już funkcji zmiany mocy i kiedy się nam hulajnoga wyłączy, ale jest bardziej dokładne pokazywanie prędkości. Jak to rozróżnić? Ta najnowsza wersja w L1 ma żółty napis Osom. Ja dostałem starszą wersję, gdzie jeszcze mogę zmienić te ustawienia. I tak jak w każdym modelu tej marki możemy odblokować hulajnogę za pomocą tagów NFC lub dodać aż 10 innych tagów do hulajnogi, aby ją odblokować. Mega fajna sprawa. Moim zdaniem fajniejsze rozwiązanie niż zwykły kluczyk. Oraz następny atut, czyli regulacja wysokości kierownicy, idealne dla niższych osób lub po prostu dzieciaków. Dobra, ale wspomnę o całej specyfikacji hulajnogi. W obu modelach jest taka sama, czyli pojedynczy silnik 800 W, bateria o pojemności 15 Ah, 48V, zawieszenie sprężynowe i po prostu hamulce mechaniczne, tarczowe. A teraz zapraszam Was trochę do pojeżdżenia. Nie będę mówić, na której hulajnodze jeździmy, sami musicie zgadnąć, bo tak naprawdę odczucia z jazdy są identyczne. Od razu mówię, jeżeli chcesz kupić ten sprzęt do jazdy po trochę takim gorszym terenie, to od razu wybij sobie ten pomysł z głowy, aby wybrać ten model. Wybierz coś z dwoma silnikami o większych oponach, bo ta hulajnoga jest tak naprawdę typowo miejskim sprzętem. No i niestety, jeżeli ważysz powyżej 90 kg, a masz dużo wzniesień w swojej okolicy, to też pomyśl, aby kupić Osoma L2 Dual. Bo pojedynczy silnik po prostu będzie się bardzo męczyć na jakichś wzniesieniach. Tak samo zakopie się, jeżeli będzie gorszy teren. Jeżeli w ogóle dotarłeś do momentu w tym filmie, to proszę Cię, daj subskrypcję i oceń film, aby Geekbuying Polska dalej wysyłała mi sprzęty do testów. I oczywiście, jeżeli chcesz kupić ten sprzęt albo inny, to zapraszam Ciebie na stronę z moimi kodami rabatowymi przecenowo.pl lub po prostu wejdź na stronę sklepu i wpisz w koszyku kod Mementory6, który da Ci 6% zniżki. Ale koniec autopromocji, wracamy do materiału. Już mówię o hulajnodze. Sama w sobie hulajnoga jest naprawdę fajna i kompaktowa, waży około 25 kg. I z tym pojedynczym silnikiem potrafiłem osiągnąć około 50 km na godzinę. Pamiętajcie, że ja mam wersję ze starszym ekranem, teraz ta nowa wersja z poprawionym. Mniej przekłamuje prawdziwe wartości, jeżeli chodzi o prędkość, ale nie da się niestety, nie wiem z czego to wynika, zmniejszyć mocy silnika i zablokować tak jak wcześniejsze wersje wyświetlacza.
Ale następna rzecz, która może nie każdemu podpasować, to jest manetka na palec wskazujący. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania, bo uważam, że jest bardziej precyzyjne niż manetka na kciuk, ale wiem, że wiele osób narzeka na tego typu rozwiązanie i po prostu może mieć aktualnie problem z znalezieniem alternatywy, bo niestety przyciski są wkomponowane w manetkę, więc tak zwana manetka najpopularniejsza, najlepsza na świecie 300X. No tutaj będzie trzeba zrobić dodatkowe druciarstwo, aby to działało. Pamiętajcie, że jak już wam przyjdzie hulajnoga, to zdejmijcie te folie. Nawet po zdjęciu tych folii z wyświetlacza, ten ekran, jak widzicie nawet tutaj na filmiku, no jest słabo widoczny, nie ma co ukrywać. Tak naprawdę jedynie kiedy się sprawdza, to w nocy. A hamulce, mimo że mechaniczne, zwykłe, tarczowe, to moim zdaniem totalnie wystarczające. Jedynie może bym pomyślał o konwersji na hydrauliczne wersji z 2 silnikami L2 Dual. A jeżeli ktoś mnie zapyta, jaki zasięg tej hulajnogi, to polecam zamiast oglądać filmiki innych youtuberów, gdzie nie da się odzorować takich samych warunków, tej samej wagi, to po prostu wbij sobie na kalkulator HND zasięgu, wpisz swoje wartości i myślę, że będziesz miał mniej więcej taką średnią, jaką możesz uzyskać na danym sprzęcie. Ja na L1 przy takich warunkach fajnych, czyli mało wiatru, płaski teren, przy wadze 90 kg oraz wzroście 1,84 m zrobiłem około 40 km. Też nie jeździłem jakoś mega szybko, takie chyba z 35 km na godzinę średnia. Także sami wyciągnijcie wnioski, czy to dużo, czy to mało. Dodatkowo, jeżeli planujesz jeździć nią w nocy, to polecam dokupić sobie dodatkowe oświetlenie, ponieważ fabryczne jest średnie. I w obu modelach niestety te kierunkowskazy, które są tylko z tyłu, także ja bym ich w ogóle nie używał, bo używanie ich jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo, że nikt tego nie zauważy i po prostu będziesz miał wypadek czy tam stłuczkę. I jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie, pamiętaj, żeby się nie zdziwił. Niestety, nie wiem czy to już zmienili, ale w moich wersjach Osomów klamki hamulcowe są totalnie odwrotnie niż w innych hulajnogach, czyli tylni jest z prawej, a przedni jest z lewej. Także można się niemiło zaskoczyć, jeżeli będziemy gwałtownie hamować, a zapomnimy o tym szkopule. Oraz co jeszcze warto wspomnieć w gratisie, to Osom L1 ma opony o bardziej agresywnym bieżniku. One są głośniejsze powiedzmy na asfalcie, ale lepiej sobie radzą z gorszą nawierzchnią. Jeszcze dla pocieszenia, jeżeli ktoś jest takich większych rozmiarów, no to spoko, że ta hulajnoga ma udźwig nie 120 kg, a 130, także weźcie to pod uwagę. Oraz muszę ostrzec wszystkich tutaj zebranych, że jeżeli chcecie ją brać na myjnię samochodową, no to szybko zrobicie z tej hulajnogi batyskaw. Tak samo unikajcie jakiegoś deszczu, jeżdżenia w nim, bo po prostu ta hulajnoga ma tak zwany chiński IP54, więc moim zdaniem tylko na jakiś taki lekki deszczyk, mrzawkę, jeżeli chcecie jeździć rzeczywiście po jakichś kałużach, to od razu polecam po prostu uszczelnić ten sprzęt. Ale podsumowując i najważniejsze pytanie z tego filmu, jaką hulajnogę wybrać, czy Osoma L1, czy Osoma L2? Moja odpowiedź to Osom L1. Mimo trochę gorszego wykonania, to obie hulajnogi reprezentują podobny poziom i niestety pamiętajcie, podest jest tworzywa sztucznego, ale w środku skrywa ten sam sterownik i ten sam pakiet. A nawet uważam, że przednie oświetlenie Osom L1 ma lepsze, bo kto wymyślił lampę w błotniku? I jeżeli kupicie Osoma L2 z jednym silnikiem, to zapomnijcie o oświetleniu bocznym, tym żółtym, bo go po prostu nie ma. Więc jeżeli mamy dwie hulajnogi o takich samych podzespołach i osiągach, tylko trochę innym wykonaniu, to moim zdaniem nie ma sensu przepłacać za L2 i po prostu lepiej kupić sobie L1, zostanie nam kilka stówek w kieszeni, które możemy przeznaczyć na przykład na zakup kasku. A L2 sobie kupić, ale z 2 silnikami, niestety waga będzie powyżej 30 kg i dosyć mały ten pakiet, bo jest 15 Ah, więc no nie poszalejemy jakoś zbyt długo, ale na każdą górkę wjedziemy. Mimo wszystko ich wad, jakie ta hulajnoga posiada, to uważam, że zalet jest o wiele więcej. Więc jeżeli myślisz kupić Kukilina G2, to anuluj zamówienie i po prostu zamów sobie Osoma, bo wykonanie jest o wiele lepsze. Tak samo w tym roku Osom już posiada serwis w Warszawie, także nie będziesz miał wysyłanych części,
tylko po prostu przyjedzie kurier po hulajnogę i ci ją naprawią. Więc tak, uważam, że w tym roku Osom L1 to jest najlepsza hulajnoga do 2000 zł. A jeżeli podobał ci się film, to daj mi suba, oceń go, albo może go nawet podbij, jeżeli masz taką możliwość. Mam nadzieję, że się podobało i nara.